Marcin Mikołaj Roznerski Zemiak Miłość zatrzymany przez policję. Niestety w 1390 odcinku Jak Miłość Chodakowskiemu nie uda się dłużej pozostać w ukryciu. Ścigany listem gończym za porwanie Majan na wierzchoń. Wpadnie w ręce policjantów w szpitalu, gdzie przyjedzie z córką. Podczas przesłuchania w prokuraturze Marcin oskarży Artura. Tomasz Ciachorowski o śmierci z Adriana Kalska. A jedyną osobą, która będzie mogła pomóc Marcinowi udowodnić, że Skalski jest psychopatą i znęcał się nad Izą, jest Ania Maria Pawłowska. Tyle tylko, że dziewczyny Marcina przy nim nie będzie. Aresztowanie Marcina w Jak Miłość poprzedzi dramatyczne wydarzenie w domu w Grabinie, gdzie Chodakowski ukrywa się z Mają i Szymkiem. Staś Szczypiński. W 1390 odcinku Jak Miłość córka Marcina i Izy zacznie wymiotować. Na jej buzi pojawi się wysypka i po chwili wystąpią problemy z oddychaniem. Przerażony ojciec zawiezie ją do szpitala. I tam zostanie aresztowany przez policję. Po przewiezieniu do prokuratury Marcin spotka się ze swoim prawnikiem. Andrzejem Budzyńskim. Krystian Wieczorek. Adwokat spróbuje przekonać prokuratora, by nie oddawał dziecka Arturowi. Ale nie będzie miał właściwie żadnych argumentów. Sytuacja jest poważna. Istnieje obawa, że Artur Skalski może uprowadzić dziecko. Panie mecenasie, przypominam, że pański klient formalnie nie ma do dziecka żadnych praw. Jest jego biologicznym ojcem. Jeszcze pan tego nie udowodnił. W 1390 odcinku Jak Miłość Marcin będzie walczył o Maję i swoją wolność wszelkimi możliwymi sposobami. Po tym, co usłyszał od Izy, gdy była jeszcze w leśniczówce pod Łodzią, ujawni, jakie piekło zgotował jej psychol. Artur Skalski znęcał się nad Izą. Szantażował ją, trzymał ją w zamknięciu. Zabrał jej paszport i faszerował lekami. Ma pan na to jakieś dowody? Mam świadka.
wyjaśni Marcin, mając oczywiście na myśli Anię, której niestety przy nim nie będzie. Artur zmusił Izę, żeby skłamała w sprawie ojcostwa. W tej sprawie sądowej o ojcostwo zostały sfałszowane wyniki. Ja mam wyniki, które potwierdzają, że to ja jestem ojcem. Dowody mogą doprowadzić do wznowienia postępowania sądowego. Ale to jest psychopata, nie rozumie pan? On doprowadził do śmierci Izy. Nie pozwolę na to, żeby mi zabrał moją córkę, zapowie Chodakowski. Jednak w 1390 odcinku M jak miłość. Nie uda mu się uniknąć od siatki za kratkami. Budzyński nie będzie mógł nic zrobić. Ania także nie pojawi się w prokuraturze. Żeby potwierdzić wersję wydarzeń Marcina. To Aneta z M jak miłość zniszczyła małżeństwo Magdy i Olka. Ale później długo wyżywała się na Chodakowskiej za to. Że jej kochanek nie zerwał kontaktów z żoną. Nie odpuściła nawet, gdy Olek zostawił ją dla innej. Zrozumiała jednak swoje błędy, przeszła wewnętrzną metamorfozę. By odkupić dawne winy względem Magdy, pomogła Andrzejowi Budzyńskiemu Krystian Wieczorek. Pokonać prawniczkę Karolinę Iba-Górecka, która wrobiła go w gwałt. W 1390 odcinku M jak miłość okaże się jednak, że Aneta nie do końca zapomniała Magdzie wszystko, co wydarzyło się w przeszłości. Zwłaszcza, że to przez nią Olek teraz nie może operować i z wybitnego chirurga stał się przeciętnym lekarzem. Wiele miesięcy temu Chodakowski stając w obronie Magdy, wdał się w bójkę z jej sąsiadem. Upadając złamał sobie rękę i od tamtej pory cierpi na niedowład. Długa rehabilitacja Olka nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Więc ratunkiem dla niego będzie tylko operacja. Problem jednak w tym, że w 1390 odcinku M jak miłość Chodakowski nie będzie chciał się jej poddać. Aneta zupełnie tego nie zrozumie. Wczoraj dzwoniła asystentka profesora Bieńkowskiego. Nie potwierdziłeś terminu operacji.
Przecież wiesz, jak ja profesor na odległe terminy. Już i tak cudem udało ci się wcisnąć. Olek, musisz zadzwonić do kliniki. Powie ukochanemu. Nie wiem, czy w ogóle zdecyduje się na tę operację. Chyba żartujesz, Aneta nie będzie mogła uwierzyć własnym uszom. Chodakowski szybko wymiga się od dalszych wyjaśnień. W 1390 odcinku Jak miłość spotka się z Magdą, której pożali się na swój los. Źle mi z tym, że nie mogę pomóc własnemu bratu. W ogóle ostatnio niewiele mogę. Kiedyś chociaż coś ode mnie zależało. A teraz co? Przepisuję pacjentom sterydy i leki przeciwbólowe. Chwilowo. Nie możesz teraz operować, bo masz niedowład ręki. Za chwilę to wszystko. Pocieszy byłego męża Magda. I wtedy Olek przypomni swój wypadek, do którego doszło, gdy chciało obronić Magdę przed nękającym ją człowiekiem. Aneta mówi, że na własne życzenie. Cały czas ma o to do mnie pretensje, ciągle się o to kłócimy. Próbuje mnie namówić, żebym poddał się kolejnej operacji. Co o tym myślisz? Jest jakieś ryzyko? Boisz się tego? Pewnie, że się boję. Kolejnego rozczarowania. Jak nic nie będziesz robił, to nie unikniesz rozczarowań. Doda Magda, by przekonać Olka, że nie powinien dłużej zwlekać, jeśli chce jeszcze kiedyś być chirurgiem.